Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że w wielu talent show pojawiają się ludzie, którzy śpiewają operowym głosem, od razu zachwycają jury i publiczność, ale nie widujemy ich potem na deskach oper? Wydaje się, że są naturalnie uzdolnieni i to wystarcza, aby wydobywać z siebie pożądane dźwięki. Jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Oczywiście historia pamięta operowych naturszczyków, którzy bez wielu lat żmudnej edukacji byli w stanie brzmieć nie gorzej niż niejeden dyplomowany śpiewak. Takim przykładem jest Roberto Alagna, który został odkryty przez założyciela jednego z festiwali operowych, kiedy zbierał napiwki śpiewając w restauracji w Paryżu. Takie przypadki należą jednak do zdecydowanej mniejszości. Aby zamienić głos dobry w piękny, albo piękny w dobry, w każdym razie taki, który ma potencjał, taki, który będzie czysty, barwny oraz nośny, czyli słyszalny w każdym miejscu na widowni, trzeba nauczyć się nim odpowiednio posługiwać tak, żeby mógł nam służyć przez lata. W końcu śpiewanie klasyczne, operowe to najtrudniejszy do opanowania sposób emisji. Głos ludzki jest instrumentem dętym ze względu na źródło dźwięku, którym, podobnie jak na przykład w waltorni, jest drgający słup powietrza. Jak na każdym instrumencie trzeba więc na nim umieć grać, to znaczy kontrolować brzmienie tak, żeby uzyskiwać zamierzony efekt. Niezbędne do tego jest odpowiednie wyszkolenie i wsparcie ze strony pedagogów, nie tylko w czasie studiów, ale również w późniejszych etapach kariery. With a click, with a shock, fun old jingle, No. You're ahead of me. Pepe, watch me, not the music. And if you make a mistake, we'll go back. Ale wracając do naszych telewizyjnych gwiazd. Często brzmienie ich głosu jest przyjemne, instynktownie umieją odtworzyć to, co usłyszeli, co na pewno wymaga dobrego słuchu i talentu. Czy jednak to wszystko wystarczy, aby nazywać ich operowymi śpiewakami? Kiedy ktoś początkujący siada, dajmy na to, przy fortepianie, którego brzmienie przecież doskonale zna, może spróbować ze słuchu odtworzyć jakiś prosty utwór, jednak nie poradzi sobie z szybkimi przebiegami albo skomplikowanymi schematami rytmicznymi czy harmonicznymi. Zdecydowanie potrzebne są do tego umiejętności techniczne, a także znajomość nut. Tak samo jest ze śpiewaniem. Dzięki nutom śpiewak wie, jak właściwie realizować nawet skomplikowane przebiegi melodyczne i rytmiczne. Nuty to język, którym w świecie muzyki należy biegle się posługiwać. Śpiewak dodatkowo musi pilnować właściwej postawy, musi wyćwiczyć także świadomość oddechu, umiejętność kontrolowania go poprzez tak zwane podparcie, czy jak niektórzy wolą, oparcie. I tu z pomocą przychodzi nam kolejny instrument, bo w pewnym sensie ciało śpiewaka można porównać do gitary. Pudło rezonansowe, czyli w przypadku śpiewaka całe ciało, ze szczególnym uwzględnieniem rezonatorów głowowych i piersiowych, sprawia, że wydobywane dźwięki są słyszalne. Barwa głosu powoduje, że dany utwór może brzmieć zupełnie inaczej w różnych wykonaniach i ten właśnie indywidualny aspekt decyduje o popularności śpiewaka. Do tego dochodzi wytrzymałość, zarówno fizyczna, jak i psychiczna. Także jak widzicie, wszystkie te czynniki wymagają lat nauki i pracy. Naprawdę staraliśmy się to jak najprościej wyjaśnić. No ale skoro śpiewanie wymaga takiego przygotowania, to czy każdego można nauczyć śpiewać, zakładając, że próbuje zacząć się uczyć tego fachu od nastoletnich lat, czyli w momencie, gdy organizm jest odpowiednio do tego przygotowany? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie.
bo nie zapominajmy, że w parze z ciężką pracą powinien iść talent. On the breath. Project forward. Podczas wizyt w operze widzowie często pytają, gdzie śpiewacy ukrywają mikrofony. Odpowiedź jest prosta. Głos powinien być tak samo dobrze słyszalny z każdego miejsca na widowni dzięki wspomnianym wcześniej czynnikom. No chyba, że ktoś jest śpiewakiem pierwszorzędnym, czyli słyszanym najdalej do pierwszego rzędu. Ale mniej więcej na tym właśnie polega główna różnica między artystami rozrywkowymi a operowymi. Wykorzystywanie nagłośnienia, które podbija najmniejsze cechy głosu, pozwala przebić się przez instrumenty w zespole bez długoletniego wokalnego szkolenia. Efekty, które można dodać nagłaśniając wokal, zastępują w pewnym stopniu możliwości głosowe. Jest w tym troszkę zatem magii i troszkę fikcji. Kontrowersje w świecie operowym wzbudza na przykład Andrea Bocelli, ponieważ nie wszyscy w środowisku traktują go poważnie i raczej jest wkładany do pop-operowej szuflady. Placido Domingo wprost mówi, że Bocelli, chociaż głos ma piękny, nie jest śpiewakiem operowym. Ma ograniczone możliwości repertuarowe i techniczne. Nie występuje w dużych teatrach i raczej nie wypełniłby swoim głosem wielkiej sali bez nagłośnienia. Publiczność jednak uwielbia go za przeżywane wzruszenia, za melodie i piosenki, mimo że zawsze są śpiewane do mikrofonu. Luciano Pavarotti również obserwował poczynania swojego rodaka, komplementując go, może nie jako konkurenta, ale jako artysty z pogranicza stylów. Pochwała w takich oczach miała znaczenie decydujące. Sam artysta zasłynął przecież z popisowego trzymania dźwięków przez kilkanaście sekund. Był prawdziwym królem opery, rekordzistą jeśli chodzi o curtain calls. Podobno kiedyś wywoływano go 165 razy przed kurtynę. Trzeba przyznać, miał chłop wytrzymałość. W ogóle status gwiazd operowych od zawsze przypadał najwyższym głosom żeńskim i męskim, sopranom i tenorom. Umiejętność osiągania możliwie najwyższych dźwięków i podtrzymania ich dłużej elektryzuje widownie operowe na całym świecie. Znany ze swojej działalności charytatywnej tenor wszechczasów docenił i zaprosił Bocellego na jeden ze swoich dobroczynnych koncertów z serii Pavarotti i Przyjaciele. Organizowane w szczytnych celach zbiórki łączyły operę i pop w sposób dotąd nieznany. I tak miliony słuchaczy przez ponad 10 lat cyklicznie mogły słuchać duetów nieoczywistych, niespotykanych i niepowtarzalnych. Pavarotti wystąpił m.in. z Bryanem Adamsem, Celine Dion, albo chociażby w wystrzałowym wykonaniu z Jamesem Brownem. Wyzwanie, jak widać, było niemałe. O ile część artystów rozrywkowych wykonała utwór ze swojego repertuaru, o tyle niektórzy z nich podjęli się karkołomnego zadania zaśpiewania utworu operowego, jak chociażby duet Panis Angelicus ze Stingiem. Interpretacje były różne, możliwości artystów także.
I tu, gdzieś pomiędzy operą a muzyką popularną, okazywało się, że warsztat śpiewaka klasycznego dla piosenkarzy rockowych czy popowych to czarna magia. Cóż, a można powiedzieć, że i to jest śpiewaniem. W 1998 roku zdarzyła się sytuacja nietuzinkowa. Pavarotti, który miał upiększyć swoim występem rozdanie nagród Grammy, niestety się rozchorował. Zaczęły się poszukiwania tenora, który mógłby zastąpić mistrza, ale ktoś wpadł na niekonwencjonalny pomysł, żeby wystąpiła królowa soulu, Aretha Franklin. I nie uwierzycie, zgodziła się. Guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. No dobrze, ale Pavarotti w duetach przecież nie próbował śpiewać rozrywkowo, więc czy śpiewak klasyczny może odnaleźć się w obu stylach? To tak zwany crossover. I tu historia dostarcza przykładów, że da się osiągnąć błyskotliwą karierę w repertuarze operowym i popularnym jednocześnie. Wspaniałym przykładem jest Jan Kiepura, chłopak z Sosnowca, artysta kultowy, superstar, jak mówi się o nim od prawie wieku. Święcił triumfy na najważniejszych scenach operowych świata, w Berlinie, Paryżu, Londynie czy w Nowym Jorku. Jednocześnie zyskał sławę jako gwiazda filmowa i piosenkarz rozrywkowy. I chociaż był krytykowany za zniekształcanie wizerunku tenora przez wykonywanie banalniejszej, zwyklejszej muzyki, jak mówiono, zdaje się, że jako jeden z pierwszych zdawał sobie sprawę z potęgi masowego przekazu czy reklamy. Denn diese eine, diese kleine, die hat Beine und einen Mund hat die kleine, ja das Kleine ist mir sonnenklar. Na, Frau Durchlaut. Tłumy szalały na jego widok, można nazwać to kiepuromanią, a on umiał im się dobrze zaprezentować nie tylko dzięki nagraniom, występom na scenie czy w radiu, ale także na placach, skwerach, balkonach, takich jak ten hotelu Bristol w Warszawie. I've sung in a police station. I've sung in a swimming pool. I've sung on a ship's mast. Why shouldn't I sing in a casino? Niespotykana charyzma i sprawny głos pozwoliły mu wykorzystać maksymalnie potencjał obu stylów. O wykorzystanym potencjale rozrywkowym, a niewykorzystanym operowym można mówić w kontekście Violetty Villas. O jej sopranie, określanym jako liryczny i dramatyczny równocześnie, mówiono głos ery atomowej. Artystka błyszczała na estradach popowych, rewiach i festiwalach, popisując się charakterystycznymi wokalizami. I choć początki jej kariery zapowiadały występy na scenach operowych, Villas ostatecznie pozostała wierna rozrywce, uważając, że jej powołaniem jest trafiać w jak najszersze gusta. Ja jestem Violetta, wrażliwa kobieta. Niech ramię Twej sile swe wsparcie mi da. Z miłością Violetty dopłyniesz do mety. Warto dodać, że współcześnie osobami, które łączą te dwa światy są m.in. Renée Fleming, która była nominowana do prestiżowych nagród Grammy nie tylko w muzyce operowej, ale także jazzowej. Been away much too long. Another minute and I'll be gone. My missing you days are all through. Niemiecki tenor Peter Hoffmann, który potrafił w czasie kariery łączyć główne partie wagnerowskie między innymi z piosenkami Elvisa Presleya. When you're gone, yet I'll dream of little dreams as years go by. Now
A na ziemiach rodzimych takim przykładem jest Andrzej Lampert, który szerszej widowni jest znany jako wokalista zespołu Pin, Za mocne serca biją w nas i choć pragniemy siebie tak zachłannie. a w świecie operowym zachwyca publiczność takimi kreacjami jak Leński w Onieginie czy Rodolfo w Cyganerii. A kto pamięta tego jegomościa? Mamy nadzieję, że wciąż jesteście z nami, bo chcemy poruszyć jeszcze taki jeden krótki temat inspiracji muzyką operową w piosenkach. Czy są z nami miłośnicy Queen? Nie wiem, czy wiecie, ale Freddie Mercury, główny wokalista zespołu, uznawany za jednego z najlepszych piosenkarzy w historii, był wielkim fanem opery i baletu i przemycał usłyszane w teatrach bądź nagraniach frazy arii operowych, umieszczając je później w swoich piosenkach. Przykład? Bardzo proszę. Dodatkowo Bohemian Rhapsody, która notabene była singlem na płycie A Night at the Opera, jest zbitką 3 różnych stylistycznie gatunków muzyki. Ballady rockowej, hard rocka, a w środkowej części piosenkarz ku zdziwieniu wszystkich postanowił umieścić the operatic section. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! Freddie pod koniec swojego życia nagrał płytę z wybitną sopranistką Montserrat Caballé. Znalazł się na niej crossoverowy utwór Barcelona, który stał się oficjalną piosenką letnich Igrzysk Olimpijskich w 1992 w Barcelonie. Tak więc związek śpiewu klasycznego z rozrywkowym, czasem postrzegany jako mezalians, może sprawić, że te dwa skrajne światy funkcjonują razem. Pokazuje to również, że zarówno muzyka operowa, jak i rozrywkowa może być przeznaczona dla wszystkich. Na dodatek ta klasyczna jest na tyle elastyczna, że odpowiednio użyta swobodnie odnajdzie się w świecie muzyki popularnej. A nie wydaje wam się, że w pewnym sensie muzyka operowa jest muzyką rozrywkową? Ostatecznie musimy pamiętać, że opera przez wieki pełniła właśnie tę funkcję. Jak zwykle zachęcamy was do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube oraz naciśnięcia łapki w górę, jeśli podobał wam się ten odcinek. Do zobaczenia!